Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem podczas naszej wycieczki do Rzymu było The Palatine Hill, czyli wzgórze palatyńskie. Położone w sercu 7 wzgórz Rzymu, należy do najstarszych obszarów miasta i jest często określane jako pierwotne jądro Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie służy przede wszystkim jako rozległe muzeum na świeżym powietrzu, podczas gdy Muzeum Palatyńskie eksponuje liczne artefakty z lokalnych wykopalisk, a także z innych starożytnych włoskich lokalizacji. Na tym miejscu znajdowały się pałace cesarskie, począwszy od Augusta, a wcześniej zamieszkiwali je głównie zamożni obywatele. Pierwotnie wzgórze miało 2 szczyty, rozdzielone niskim obszarem. Wyższy szczyt, znany jako Palatium, i drugi o nazwie Germalus lub Kermalus. Według Forma Urbis jego całkowita powierzchnia obejmowała 63 akry, czyli 25 hektarów, podczas gdy katalogi regionalne z IV wieku odnotowały, że obejmował on 131 akrów, czyli 53 hektary. Pomimo swojego ogólnie surowego wyglądu, Palatyn prezentuje złożoną topografię i piękno krajobrazu, wzmocnione artystycznie zaaranżowaną roślinnością. Kolejne warstwy wielopiętrowych budowli zostały zbudowane na wcześniejszych stanowiskach. Według starożytnej legendy założyciele Rzymu, Romulus i Remus, bliźniaczy synowie Marsa, zostali pozostawieni na śmierć jako niemowlęta w Tybrze i zostali znalezieni na zboczach Palatynatu po opadnięciu wód. Mówi się, że zostali wychowani przez wilczycę w jaskini znanej jako Lupercal, znajdującej się na wzgórzu, a później opiekował się nimi pasterz, który wypasał tam swoje owce. Chociaż uważano, że lokalizacja tej jaskini została zapomniana, archeolodzy odkryli w 2007 roku sklepione sanktuarium, uważane za czczonego Lupercala, zakopane 16 metrów pod wzgórzem Palatynatu. Czyli wychodzi na to, że każda historia ma w sobie ziarenko prawdy. Początkowo Palatyn składał się z 3 szczytów: Germalus na północy, Velia, wąski grzbiet łączący go ze wzgórzem Eskwilińskim, i Palatium na południu, który był najwyższym punktem i ostatecznie nadał nazwę całemu wzgórzu. W okresie Republiki na Palatynie powstało kilka świątyń i rezydencji wybitnych obywateli, a w epoce Cesarstwa Rzymskiego stał się prestiżowym obszarem mieszkalnym dla arystokratów. August urodził się tutaj i uczynił go swoją cesarską siedzibą. Później Domicjan znacząco zmienił jego krajobraz pod kierunkiem architekta Rabiriusza. Po upadku cesarstwa budowle na Palatynie popadły w zaniedbanie i zostały przekształcone w średniowieczu na twierdzę, zanim zostały porzucone. Jednak w okresie włoskiego renesansu zainteresowanie tą ziemią odżyło, co skłoniło szlachetne rodziny rzymskie do ponownego zbudowania swoich rezydencji na wzgórzu.
Także jak już wspomniałam, w starożytnym okresie Republiki na Palatynie, który później stał się znany jako dzielnica arystokratyczna w czasach Cesarstwa Rzymskiego, wzniesiono liczne świątynie i rezydencje dla wybitnych obywateli. To tutaj urodził się cesarz August i postanowił zbudować swój pałac cesarski. Jak i Domicjan później zlecił architektowi Rabiriuszowi znaczącą zmianę krajobrazu. W miarę upadku imperium budowle na Palatynie popadły w zaniedbanie. W średniowieczu obszar ten został przekształcony w fortecę, ale ostatecznie popadł w ruinę. Jednak włoski renesans, czemu powinniśmy być wdzięczni, wywołał odnowione zainteresowanie tą ziemią, co skłoniło szlacheckie rodziny rzymskie do ponownego wzniesienia tam swoich domów. Forum Romanum, położone na niskim terenie między wzgórzami Palatynu i Kapitolu, było najważniejszym forum w starożytnym Rzymie. W czasach Republiki odbywały się tam publiczne zgromadzenia, postępowania sądowe i walki gladiatorów, a wzdłuż niego znajdowały się sklepy i targi. Pod rządami cesarstwa przekształciło się w centrum wydarzeń religijnych i świeckich, stając się domem dla wielu najwspanialszych świątyń i pomników Rzymu. Do przetrwałych w nienaruszonym lub częściowo nienaruszonym stanie budowli należą świątynia Kastora i Polluxa, świątynia ubóstwionego Cezara, więzienie mamertyńskie, kuria, czyli siedziba senatu, świątynia Saturna, świątynia Westy, świątynia Romulusa, łuk Tytusa, łuk Septymiusza Severa i kloaka Maksima. I podążając śladami legendy, wilczyca, która wychowała bliźniaków Romulusa i Remusa, przyprowadziła ich na wzgórze palatyńskie, gdzie założyli osadę, która ostatecznie przekształciła się w Rzym. Ale doszło do konfliktu o to, kto powinien przewodzić tej nowej społeczności, co skłoniło Romulusa do zabicia Remusa na wzgórzu palatyńskim. Zyskał on w ten sposób zaszczyt nadania miastu swojego imienia. Mówi się, że pierwotne siedziby Rzymu znajdowały się na wzgórzu palatyńskim, rzekomo zbudowanym pod kierownictwem samego Romulusa. Z biegiem czasu wzgórze palatyńskie stało się jedną z najbogatszych dzielnic starożytnego Rzymu, stając się pożądaną lokalizacją w I wieku przed naszą erą, w okresie Republiki. Ten trend utrzymywał się w całym Cesarstwie Rzymskim, gdzie mieszkało wiele wpływowych postaci. Dziś wzgórze palatyńskie szczyci się niektórymi z najważniejszych starożytnych zabytków Rzymu i jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia, szczególnie dla pasjonatów historii, czyli wliczając w to mnie. Wśród odkryć archeologicznych na Palatynie znajdują się dom Augusta, dom Livii, czyli żony Augusta, domus Augustana, który służył jako rezydencja kilku cesarzy, oraz pałac Septymiusza Severa. Odwiedzający mogą również zwiedzić Muzeum Palatyńskie, w którym eksponowane są różne intrygujące artefakty ze złotego wieku wzgórza.
Ponadto znajduje się tam hipodrom Domicjana, choć naukowcy spierają się, czy pełnił on funkcję miejsca wyścigów, czy był po prostu rozbudowanym ogrodem. Co do samej jaskini, gdzie Romulus i Remus zostali odnalezieni z wilczycą, jaskini Lupercal, której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego wilczycę, czyli lupę. Odnosi się do jaskini położonej u południowo-zachodniej podstawy Wzgórza Palatyńskiego, pomiędzy świątynią Magna Mater i Sant Anastasia al Palatino. Zgodnie z mitem otaczającym założenie Rzymu, to właśnie tutaj Romulus i Remus zostali odkryci przez wilczycę, która opiekowała się nimi, zanim nie zostali uratowani przez pasterza Faustulusa. Od początków istnienia miasta do co najmniej 494 roku naszej ery Luperci, czyli kapłani poświęceni faunowi, odprawiali różne rytuały Lupercaliów w tej jaskini. W styczniu 2007 roku włoska archeolog Irene Lacopi poinformowała o prawdopodobnym odkryciu tej legendarnej jaskini pod pozostałościami rezydencji cesarza Augusta, znanej jako Domus Livia. Podczas prac renowacyjnych w podupadłym pałacu archeolodzy odkryli 15-metrową jamę. 20 listopada 2007 roku opublikowano pierwsze zdjęcia ukazujące sklepienie groty ozdobione żywymi mozaikami, pumeksem i muszlami. Centralny element sufitu przedstawiał białego orła, reprezentującego Imperium Rzymskie. W tym czasie wejście do groty nie zostało jeszcze zlokalizowane, co skłoniło do dalszych badań. Jaskinia znajduje się pod dawnym mieszkaniem Augusta. Szczegół uważany za mający znaczenie. Zanim Oktawian przyjął imię Augustus, rozważał przyjęcie imienia Romulus jako ukłon w stronę swoich ambicji ponownego ustanowienia Rzymu. Jednakże kilku ekspertów kwestionowało identyfikację tej groty jako Lupercal na podstawie analizy topograficznej i stylistycznej. Postawili oni tezę, że jest to bardziej prawdopodobne nimfeum lub podziemne triclinum pochodzące z czasów nerońskich. Obecnie przeważający pogląd akademicki sugeruje, że prawdziwe położenie Lupercal jest dalej na południowy zachód, bliżej placu Sant Anastasia al Palatino. Od nazwy jaskini pochodzi również nazwa Lupercalia lub Lupercal. Było to tradycyjne święto pasterskie w starożytnym Rzymie, obchodzone co roku 15 lutego. Jego celem było oczyszczenie miasta i pobudzenie zdrowia i płodności. Święto to nazywano również Dies Februatus od nazwy narzędzi oczyszczających znanych jako februa, które zainspirowały nazwę miesiąca Februarius. Dokładne początki Lupercaliów pozostają nieznane,
ale ich korzenie można prześledzić co najmniej do VI wieku przed naszą erą. Mitologia rzymska opowiada, że król Amulius nakazał swoim bliźniaczym siostrzeńcom, Romulusowi i Remusowi, którzy później założyli Rzym, wrzucić ich do Tybru jako karę za złamanie przez ich matkę ślubowania celibatu. Jednak współczujący sługa uratował ich, umieszczając niemowlęta w koszyku i puszczając go na nurt rzeki. Bóg rzeki poprowadził koszyk w dół rzeki, aż utknął w gałęziach dzikiego drzewa figowego. Bliźniakami opiekowała się wilczyca w legowisku u podnóża Palatynu. A później pasterz i jego żona adoptowali chłopców, ucząc ich swojego fachu. Po zemście, zabijając wuja, który próbował ich zabić, odkryli jaskinię wilczycy i nazwali ją Lupercal. Uważa się, że Lupercalia obchodzono, aby oddać hołd wilczycy i uczcić rzymskie bóstwo płodności Lupercusa. Rytuały festiwalu odbywały się w kilku miejscach, w tym w jaskini Lupercal i publicznym miejscu spotkań znanym jako Comitium. Obchody rozpoczynały się w jaskini Lupercal od złożenia ofiary z jednego lub więcej kozłów, które symbolizują seksualność, i psa. Ofiary te były składane przez grupę kapłanów zwanych Luperci. W starożytnym Rzymie ucztowanie rozpoczynało się po tych rytuałach. Po zakończeniu uczty Luperci odcinali paski ze skór świeżo złożonych w ofierze kóz, zwane rzemieniami lub februa. Następnie biegali po Palatynie, chłoszcząc każdą kobietę, która się wokół nich znalazła, tymi właśnie stringami. Podczas Lupercaliów mężczyźni losowo wybierali imiona kobiet ze słoika, łącząc się z nimi w pary na czas trwania festiwalu. Wiele par kontynuowało swoje związki aż do obchodów w następnym roku, a niektóre nawet się zakochiwały w sobie i zostawały w tych związkach na zawsze. Z czasem tradycja nagości podczas Lupercaliów zanikła, co doprowadziło do skromniejszej uroczystości, podczas której w pełni ubrani mężczyźni lekko chłostali kobiety po rękach. I właśnie to podczas uroczystości Lupercaliów Juliusz Cezar w opowieści Plutarcha odrzuca swoją złotą koronę ofiarowaną mu przez Marka Antoniusza. Reasumując, Palatine Hill powstały na charakterystycznych wzgórzach Rzymu. Nie tylko ukształtowało architekturę i źródło tego miasta, ale także wpływało na jego kulturową tożsamość przez wieki. To tutaj, w cieniach istniejących pałaców i świątyń, narodziły się idee, które przetrwały do dziś, a ich echa można uzyskać w takich obchodach, na przykład jak walentynki. Współczesne święto miłości jest zatem nie tylko romantycznym gestem, ale także hołdem dla tradycji, która z biegiem czasu ewoluowała z rytuałów ku czci w celebracji międzyludzkich uczuć. A kobieta została wzniesiona na piedestał i teraz zamiast batów otrzymuje od swojego wybranka kwiaty. Sam Rzym, jako kolebka cywilizacji, ma w sobie ogromną moc łączenia przeszłości z teraźniejszością. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu to nie tylko fraza, lecz rzeczywistość, jak również wiele współczesnych idei i wartości ma swoje korzenie w tym historycznym mieście. Współczesne rozwiązania, dosłowne, jak i metaforyczne, często prowadzą nas ku Rzymowi, do jego filozofii życia, estetyki oraz niezwykłej zdolności do inspirowania.
Każdy krok to droga do Rzymu w podróży przez czas, gdzie historia splata się z codziennością, a każdy kamień opowiada swoją własną historię. To już ostatni z odcinków o Rzymie z naszej pierwszej podróży. A już dziś wiem, że na pewno nie ostatniej. Jak wspomniałam w innych odcinkach, miasto to urzekło mnie jak żadne inne do tej pory. I dziękuję Bogu, że dane mi je było zobaczyć. Także tym optymistycznym akcentem żegnam się dziś z Wami i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się.